Cześć Wam, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Na dzisiaj bajka ma tytuł Trubadurzy. W królestwie bajek mieszkali sami trubadurzy. Gdy wchodziło się do jakiegokolwiek domu, w tym domu była rodzina trubadurów. Opowiadali różne historie ze swojego życia, z życia innych. Śpiewali te historie. Byłem daleko, zwiedziłem cały świat. W tym świecie, na tym świecie działo się to i to. Wszyscy, kto mieszkał w królestwie bajek, stawali się krok po kroku trubadurami. Jeden drugiego uczył to i tamto i właściwie można powiedzieć, że żyło im się bardzo dobrze, bo przez opowiadanie różnych historii ze śpiewem na ustach jeden od drugiego się uczył tego, czego potrzebował, ale pewnego dnia postanowili większą grupą udać się do innego królestwa, o którym słyszeli, że ludzie potrzebują nauczyć się odwagi. Zrobili takie małe spotkanko. Na spotkaniu omówili, kto będzie mówił co w ramach tej historii śpiewanej lub nawet bez śpiewania. Ale istotą było, żeby nauczyć odwagi. Pierwszy raz wybierali się do tego królestwa. Pierwszy raz im przyszło do głowy, żeby grupą to zrobić, więc musieli się dobrze przygotować. I dobrze się przygotowali. Szli długo, długo, wyśpiewując po drodze różne historie, zatrzymując się przed jeziorem, lasem, górami, a wszędzie towarzyszyła im pieśń i szczere z duszy płynące opowiadanie. Gdy trafili do tego królestwa, w królestwie był ogromny smutek, ponieważ brak było takiego słowa jak odwaga. Nikt nie znał tego słowa, w związku z tym wszyscy mieli prawo się bać, lękać, obawiać. Bojaźń miała prawo być w ich sercach. Trubadurzy byli mocno potrzebni, więc rozeszli się w różne strony tego królestwa. Uczyli, opowiadali różne historie, namawiali do odwagi. I pewnego dnia, a było to już 5 lat później, spotkali się w umówionym miejscu i opowiadali jeden drugiemu, co i kogo nauczyli, jak to się spełniło i sprawdziło w życiu, bo później przychodzili sprawdzić, czy to działa. Okazało się, że działa. Najstarszy z trubadurów rzekł: skoro nam to działa, to słuchajcie, moi kochani, skończyliśmy tutaj swoje zajęcia. Czas udać się do innego królestwa. No, bo pomagamy. No pewno, że czas, powiedział drugi. Skoro nam to dobrze wychodzi, to zróbmy to. I w tym samym momencie miejsce, w którym siedzieli, zapadło się. Wpadli pod ziemię. Na zewnątrz brakowało jakiegokolwiek śladu, że tam siedzieli. Gdy znaleźli się pod ziemią, mocno się zadziwili
Jeden do drugiego powiedział: czas na odwagę, której żeśmy uczyli, a sami ją absolutnie mamy. Jak się zachowamy? Trzeba znaleźć drogę wyjścia stąd. Jeden przez drugiego mówił w opowiadaniu, w historii śpiewanej, jak trzeba stąd wyjść. I ten najstarszy rzekł: zebrałem od was już wszystkie dane, pójdziemy w prawą stronę, w lewą stronę, później na wprost, ale żeby tam pójść, musimy wykopać tunel. I tak zrobili. 7 dni później wyszli na powierzchnię ziemi. I ten najstarszy z nich i najmądrzejszy, który był prawdziwym przywódcą, rzekł: słuchajcie, trubadurzy, teraz jesteśmy prawdziwymi trubadurami. Mało tego, że uczyliśmy odwagi, ale sprawdziliśmy to na swojej skórze, że potrafimy to zrobić, to teraz właściwie możemy podróżować do każdego królestwa, będąc świadkami prawdziwej odwagi. Tak, rzeczywiście, ale gdyby nam się miało tak prawo zdarzać jak do tej pory, że w każdym królestwie by się zadziało tak jak tu, że wpadamy w jakąś norę, dziurę i dopiero sprawdzamy to słowo, którego uczymy, to ja nie wiem, czy ja tego chcę, rzekł młody trubadur. Daj spokój, jesteśmy w grupie, zawsze damy radę, w grupie siła. Ruszamy do kolejnego królestwa, dać to, co potrafimy i kim jesteśmy. I tak podróżowali, ucząc i nauczając słów, które były potrzebne w różnych miejscach kuli ziemskiej, a właściwie w różnych królestwach. I do dzisiaj tak podróżują. Całe szczęście, bo mogą tego, co trzeba w różnych miejscach uczyć. Zastanów się i ty, może jesteś trubadurem, może podłączysz się do nich, a może stworzysz swoją grupę. Tyle na dzisiaj. Cześć wam.